W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam dwie wariacje na temat nudziaków. Minimalistyczną, holograficzną końcówkę oraz złote wykończenie na bogato. Nazywam się Magda, to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci, a to jest Paulina Walaszczyk. Witajcie, kochani. Zresztą ci, którzy są na naszym kanale od jakiegoś czasu wiedzą, dlatego że Paulina często przygotowuje różne triki paznokciowe. Tak, a dzisiaj mamy coś dla osób, które uwielbiają błyskotki, lubią błyszczeć wszędzie. O, i zawsze. Zaczynamy. Złote paznokcie zajmą nam 5 minut, a holograficzna końcówka jeszcze krócej. Jeśli masz takie sytuacje, że twoja klientka się spóźnia 5, 10, 15 minut i błagalnym wzrokiem pyta, czy da jeszcze radę dzisiaj ozdobić te paznokcie, ty możesz odpowiedzieć, ty, miłościwa i dobrotliwa stylistka, możesz odpowiedzieć, że tak i owszem, masz dla niej takie dwie propozycje i jeśli któraś z nich jej się spodoba, to działamy. Warto mieć w zanadrzu takie szybkie i efektowne triki, które właśnie wykorzystujemy w takich momentach. W przypadku holograficznej końcówki naszym podkładem jest baza mineralna Porcelain. Na nią nałożymy tip-topa, wetrzemy Holomanix i ponownie nałożymy tip-topa. W złotym designie podkładem również jest baza mineralna Porcelain. Odbijemy na niej złotą folię transferową, posypiemy i wetrzemy Metal Manix Light Gold, zabezpieczymy tip-topem i wykonamy kropelki na powierzchni, aby uzyskać trójwymiarowy efekt. Jakimi narzędziami będziemy pracować? Aplikatorem lub gąbeczką ombre będziemy wcierać pyłek. Flower brushem odpylimy paznokcie. Puchatym pędzelkiem opruszymy paznokieć pyłkiem. Master Nail Art 4 wykończymy zdobienie. I nie zapomnijmy o najważniejszym narzędziu. Niezawodnym palcem Pauliny będziemy wcierać pyłek. Zabieramy się do pracy. Nakładamy bazę mineralną w kolorze Porcelain. To kolor, którego chyba nie trzeba Wam przedstawiać. Znacie go dobrze. Utwardzamy przez 30 sekund. Następnie nakładamy tip-topa. Konieczny jest top bez dyspersji, ponieważ tego wymaga Holomanix, który za chwilę będziemy wcierać. W przypadku topa najpierw utwardzamy 4 palce, a dopiero potem kciuka. Po wyciągnięciu ręki z lampy czekamy 10 sekund, aż to postygnie i zabieramy się za wtarcie pyłku. Pyłek można wcierać aplikatorem, chociaż nie jest to ulubiony sposób Pauli, ponieważ jest on nieco sztywny. Gąbeczka do ombre jest zdecydowanie bardziej miękka, a kiedy łapiemy ją w zaciskarkę, tworzy nam się wygodne i precyzyjne narzędzie do pracy, które pozwala nabrać odrobinę pyłku. I właśnie o to chodzi w tym zdobieniu. Jeśli nabierzemy za dużo pyłku, to zanim się zorientujemy, pokryjemy nim cały paznokieć i nici z naszego cieniowania. Pamiętajmy, aby wyczyścić gąbkę o formę. W ten sposób pozbywamy się paprochów i farfocli, które na pewno na niej siedzą. Nakładając Holomanix pracujemy dwuetapowo. Najpierw robimy cień i delikatnie rozcieramy go na granicy z kolorem. Zanim przeniesiemy pyłek na płytkę, strzepujemy jego nadmiar, aby nałożyć minimalną ilość. Niemalże bez nacisku, dosłownie muskamy powierzchnię. Następnie dokładamy więcej pyłku na sam koniec wolnego brzegu, aby uzyskać większe nasycenie. Tutaj wcieramy troszkę mocniej, nacisk jest silniejszy i również możemy mieć więcej produktu na gąbce niż w pierwszym etapie wcierania. Po nałożeniu pyłku na wszystkie palce oceniamy, czy Holomanix jest na równej wysokości. Tam, gdzie pyłek jest niżej, dokładamy produkt, ale nie dobieramy go na nowo z pudełeczka, tylko korzystamy z resztek, które zostały na gąbce. Uważamy, żeby nie przesadzić i żeby nasza stylizacja nie stała się całym Holomanixem, zamiast nudem z holograficzną końcówką. Kiedy holograficzne cieniowanie jest gotowe, pozbywamy się nadmiaru pyłku miękką szczoteczką. Miękką szczoteczką. Twarda porysuje nam powierzchnię i zepsuje zdobienie. Nakładamy tip-topa, aby zabezpieczyć pyłek. Za każdym razem, zanim włożymy pędzelek z powrotem do butelki, wycieramy go o czysty wacik, ponieważ na pewno znajdują się w nim drobinki Holomanixa, których nie widzimy gołym okiem. Pamiętamy o zabezpieczeniu wolnego brzegu. Utwardzamy przez 30 sekund. W przeciwieństwie do hybrydy, Holomanix nie ma dyspersji, więc top może się na nim co nieco cofać. Dlatego każdy palec przymrażamy osobno, aby mieć pewność, że top nie skurczy się w okolicy wolnego brzegu. Jeśli wykonujemy dużo pyłkowych zdobień, warto mieć osobny top, który przeznaczamy tylko i wyłącznie do pokrywania efektów. Nawet jeśli sumiennie wycieramy pędzelek o wacik, prędzej czy później złapiemy jakąś drobinę brokatu czy pyłku i nie chcemy jej przenieść na inne stylizacje. I oto efekt końcowy. Minimal, ale stylowa. Przechodzimy do stylizacji bardziej na bogato.
Na paznokcie nakładamy nasz ulubiony kolor nude. My ponownie sięgnęłyśmy po mineralkę w kolorze Porcelain. Jeśli lubicie bazy mineralne, to przypominam, że pojawiły się 2 nowe odcienie Golas i Sophisticated. Warto zwrócić na nie uwagę, dlatego że naprawdę są przepiękne. Utwardzamy przez 30 sekund. Wyciągamy rękę z lampy i za chwilę będziemy odbijać na naszych paznokciach folię transferową, a w zasadzie na ich dyspersji. Odcinamy kawałek folii. Zwróćcie uwagę na to, że folia ma 2 strony. Jedna z nich jest srebrno-matowa i to właśnie nią będziemy dotykać dyspersji. Nie macamy tej strony, żeby jej nie zatłuścić, bo jeśli to zrobimy, folia nie będzie się dobrze odbijać. Gdybyśmy chcieli odbić bardzo malutkie elementy, możemy folię zgiąć i złapać w ten sposób, dotykając jej rantem. Zawijamy folię na palec i bardzo delikatnie dotykamy do dyspersji dolnej połowy paznokcia. Dziubdziamy, ponieważ nie chcemy uzyskać powierzchni w całości pokrytej złotem, tylko w kawałkach. Zerknijcie, na całą rękę zużyliśmy tylko 1 kawałek folii. Przechodzimy do kolejnego kroku. Puchatym pędzelkiem nabieramy odrobinę pyłku i bardzo delikatnie obsypujemy przejście pomiędzy folią a nudziakiem. Chcemy uzyskać gradient, czyli nie sypiemy na prosto, tylko tak, jakbyśmy tym pyłkiem mieli wykonać ombre. Analogicznie jak w poprzednim zdobieniu, tą cieniutką warstwą pyłku stworzymy cień, który za chwilę będziemy stopniować. Teraz sypiemy większą ilość pyłku na samą końcówkę paznokcia, moczymy palec w pyłku, odsuwamy opakowanie spod palca i delikatnie masujemy wolny brzeg. Ważne, aby odsunąć opakowanie, ponieważ to, co będzie spadać podczas wcierania, nie nadaje się do ponownego użytku. Pyłek, który dotknął dyspersji, nie może trafić z powrotem do opakowania, bo się sklei i zrobi nam breję. Jak już mamy wszystkie palce pokryte Metal Manixem, tym samym puchatym pędzelkiem usuwamy nadmiar pyłku z przejścia pomiędzy gradientem a wolnym brzegiem, gdzie w całości pokryliśmy paznokieć. Flower brushem usuwamy resztki, pracując z góry do dołu i nie na odwrót. Tak, pracujemy tylko w jedną stronę, żeby nie zniszczyć naszego cieniowania. Za chwilę będziemy nabłyszczać zdobienie, ale najpierw doprowadzimy do porządku nasze stanowisko pracy. Jeśli jakiś oporny kawałek folii lub pyłku przykleił się do blatu, ścieramy go wipe-offem. Całość pokrywamy tip-topem. Przed włożeniem pędzelka z powrotem do butelki czyścimy go o wacik. Po utwardzeniu widzimy, że pyłek wylądował nie tylko na paznokciach, ale również na dłoniach i na wolnym brzegu. Dlatego prosimy naszą klientkę, żeby grzecznie poszła umyć ręce. I grande finale. Przechodzimy do ostatniej fazy zdobienia. Uwypuklimy złote kawałki folii, nakładając na nie kropelki tip-topa. Pracujemy pędzelkiem 004, ulubieńcem Pauli, którym wykonuje większość zdobień. Kropelki nakładamy nieregularnie. Każdy palec przymrażamy z osobna, żeby krople się nie rozpłynęły. Tutaj również pracujemy topem z serii do efektów. Do tworzenia kropelek najlepiej nadaje się top bez dyspersji, którego po utwardzeniu nie trzeba przycierać. Zobaczcie, jak krople dają nam trójwymiar. Ten efekt jest naprawdę spoko, a jak sami widzieliście, nie było trudno go wykonać. Po przymrożeniu wszystkich palców wkładamy całą rękę na 30 sekund do lampy. Po utwardzeniu czekamy 10 sekund, aż to postygnie. Oliwkę aplikujemy oszczędnie. Można ją nałożyć na wacik i dopiero potem na skórki. Pamiętajmy, że jeśli niechcący zalejemy oliwką paznokcie, top od razu zmatowieje. I oto nasze złote paznokcie w pełnej odsłonie. I teraz pora na mały miszmasz, ponieważ złotego Metal Manixa mamy w 4 odcieniach. Srebrny również jest, a tutaj mamy srebrną i złotą folię, to tak naprawdę można je pomiędzy sobą miksować. Tutaj wykonaliśmy złotego Metal Manixa ze złotą folią, ale równie dobrze moglibyśmy zrobić złotego Metal Manixa ze srebrną folią albo srebrnego Metal Manixa ze srebrną folią. No i co? Po co teoretyzować? Przejdźmy do konkretów i sprawdźmy, jak nam wyjdą takie mieszanki. Nakładamy na wszystkie tipsy ten sam podkład, bazę mineralną Porcelain. Aby uzyskać pełne krycie, aplikujemy 2 warstwy. Po utwardzeniu na 2 tipsach odbijamy srebrną folię, a na jednym złotą. Pierwszy tip ze srebrną folią opruszamy srebrnym Metal Manixem, dokładnie tak jak przy poprzednim zdobieniu. Nakładamy minimalną ilość pyłku, aby stworzyć mgiełkę. Puchatym pędzelkiem zamiatamy granicę pomiędzy kolorem a srebrem. Następnie dokładamy więcej produktu na sam koniec wolnego brzegu. I naszym niezastąpionym palcem wcieramy Metal Manix, uzyskując głębię. Drugi tips ze srebrną folią opruszamy Metal Manixem Pink Gold. Naszym puchatym pędzelkiem ultra lekko przeciągamy pyłek w stronę wolnego brzegu, aby uzyskać pierwszą warstwę mgiełki.
Dokładamy pyłek na sam dół paznokcia, moczymy palec w pudełeczku i wcieramy. Pamiętajmy, że zanim zaczniemy wcierać, odsuwamy opakowanie spod palca, aby zlepione resztki nie wpadły nam z powrotem do świeżego produktu. Trzeci tips: ze złotą folią oprószamy Russian Gold. Tak, żółtym złotem. Tak jak przy poprzednich tipsach, zwracamy uwagę, aby stworzyć gradient, czyli im bliżej skórek, tym mniej produktu. Tak jak już wiecie, tą część zdecydowanie najlepiej wykonać puchatym pędzelkiem. Dokładamy pyłek na wolny brzeg, aby zbudować intensywność i wcieramy go palcem umoczonym w Metal Manixie. Pozbywamy się nadmiaru pyłku ze wszystkich tipsów, korzystając z Flower Brusha. Na każdego tipsa nakładamy tip topa i utwardzamy przez 30 sekund. Pora na uwypuklenie srebrnych i złotych elementów. Pędzelkiem 004 nakładamy gdzieniegdzie krople, podkreślając strukturę zdobienia. Tutaj liczy się czas. Trzeba szybko nakładać krople i jeszcze szybciej wrzucić zdobienie do lampy, aby krople nie zdążyły się rozpłynąć. Efekt końcowy wyjdzie najciekawiej, jeśli będziemy tworzyć zarówno małe, jak i większe krople. A tak prezentują się wszystkie 4 opcje kolorystyczne. I teraz czeka nas najtrudniejsze zadanie. Musimy zdecydować, która z nich jest najlepsza. No jak sądzicie? I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej takich 5-minutowych zdobień oraz które paznokcie bardziej przypadły Wam do gustu. Te złote czy te z holograficzną końcówką. Dzięki za uwagę. Cześć!